Dzień dobry, mam na imię Patrycja i witam Was na 52. IT Academy JLabs. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań prelegentowi. Również zapraszam Was na Pizza Last Networking, który odbędzie się tutaj w holu. Jeśli jesteście zainteresowani naszymi poprzednimi edycjami IT Academy, to zapraszam Was na nasz kanał YouTube. Też jeśli będziecie mieć jakieś pytania związane w ogóle z IT Akademią czy z JLabs, to zapraszam do mnie, po wykładzie będę czekać przy stoisku. No i oddaję głos Arturowi. Dobra. Halo, halo, próba mikrofonu. Dobra, chyba mnie słychać. Także witam Was wszystkich, nazywam się Artur Skowroński i dziś pewnie nie będziecie zaskoczeni, że pogadamy sobie dzisiaj na temat asystentów głosowych. Skupimy się troszkę na ich historii, przejdziemy przez możliwości, jak tak naprawdę możemy je wykorzystać jako deweloperzy. Troszkę też pogadamy o tym, w jakim kierunku idzie cała ta technologia. Jednak zanim przejdziemy do tego całego mięska, troszkę liczb. W tej chwili 57 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych ma w domu jakiś sprytny głośnik. Także możemy powiedzieć, że urządzenia te, o sprytnych głośnikach sobie trochę pogadamy, czym one są. Podejrzewam, że większość z Was zdaje sobie sprawę, że jest to tego typu kostka, większa, mniejsza, podłączona do sieci. W dalszym ciągu to jest naprawdę bardzo duża liczba. Jednak nie tylko Stany Zjednoczone obecnie zdają się być zainteresowane tematyką. Obecnie, według obecnych szacunków, do 2023 roku ponad 1 miliard ludzi na całym świecie będzie w jakiejś formie używało asystentów głosowych. Prawdopodobnie powodem dużej popularyzacji tych sprzętów jest fakt, że zdobyły one serce i zainteresowanie wszelkiej maści producentów elektroniki. W tym roku na targach elektroniki konsumenckiej CES 76 zewnętrznych partnerów zaprezentowało urządzenia, które w różny sposób były zintegrowane z głosowymi asystentami. Także wydaje się, że ten rynek będzie się tylko i wyłącznie rozwijał. Jak mówiłem, przejdziemy sobie za chwilkę do historii asystentów głosowych. Na początku będzie trochę mojej historii. Moje zainteresowanie asystentami głosowymi, w ogóle naturalnymi interfejsami użytkownika, pojawiło się w momencie, gdy byłem chyba w gimnazjum wtedy, oglądałem film Raport Mniejszości Stevena Spielberga. Kto oglądał Raport Mniejszości na tej sali? I co z tego filmu najbardziej zapamiętaliście? Dokładnie. Miałem dokładnie tak samo i w tym momencie oglądałem ten film i stwierdziłem, będę inżynierem. Będę robił takie interfejsy. No cóż, raport mniejszości. Kiedy to wyszedł raport mniejszości? Zobaczmy, bo tak nie pamiętam dokładnie. Hej Google, kiedy wypuścili raport mniejszości? 20 września 2002 roku. Także dziękuję Ci, Google. No, troszkę oszukiwałem, sprawdziłem to wcześniej. Tym urządzeniu jednak nie ufam tak bardzo elektronice. Zadziałało bardzo fajnie. I tak naprawdę czekałem, aż te sprzęty trafią do ogólnego użytku. I może zabrzmi to trochę śmiesznie, ale po raz pierwszy czułem, że ta przyszłość jest dzisiaj, kiedy do moich rąk trafił telefon komórkowy z dotykowym ekranem. Prawdopodobnie, nie wiem, kiedy mieliście pierwszy telefon z ekranem dotykowym, ja swój na pierwszym roku studiów. W związku z tym koncepcja, że ja mogę śmigać po ekranie i urządzenie to reaguje, oj, to było coś. To było naprawdę poczucie science fiction. Jednak zaledwie rok później do sklepów trafił Microsoft Kinect, który stał się sprzętem rozbudzającym wyobraźnię takich geeków jak ja. Oczywiście stworzył on termin naturalnych interfejsów użytkownika, czyli takich, które nie wymagają zewnętrznych peryferów typu myszka i klawiatura. Używamy do sterowania urządzeniami naszego własnego ciała. I bardzo szybko raport mniejszości również stał się prawdą. Dema technologiczne, bardzo podobnej technologii do tej, którą na potrzeby filmu Spielberga stworzyło MIT Media Lab, trafiły i każdy użytkownik tej kamerki mógł ich użyć. I wiecie co? Zrobiło mi się bardzo przykro, ponieważ
mamy tą technologię, ale była w zasadzie do niczego, ponieważ jako interfejs użytkownika nie sprawdzała się w ogóle. Z jednej strony używanie Kinecta do sterowania czymkolwiek było wyjątkowo męczące. Do prostych operacji trzeba się było namachać i o ile fajnie to działało w 5-minutowej, gdzieś półgodzinnej sesji gier, to nie wyobrażam sobie tak sterować komputera. Z drugiej ze strony był bardzo, bardzo niepraktyczny. Tak naprawdę posiadał wąskie pole widzenia, które dodatkowo jeszcze wystarczyło wychylić się odrobinę poza niego i już gubił kształty, już tak naprawdę musieliśmy go na nowo kalibrować. Ten problem można było rozwiązać przez wiele kamer, jednak w dalszym ciągu było to bardzo, bardzo niepraktyczne. Czyli co? Pora zapomnieć o naturalnych interfejsach użytkownika, tak? Na szczęście Raport Mniejszości nie jest jedynym filmem science fiction, który wyszedł na historii z kinematografii. W 2009 roku do kin trafił Iron Man. I nie był wprawdzie pierwszym filmem, w którym bohater używał głosu do sterowania komputerem, ale kontrola latającej zbroi za pomocą komend wydawanych mową to było coś fajnego. Dlatego też tym bardziej byłem zdziwiony, kiedy w 2011 do sklepu, właściwie zapowiedziany został pierwszy prawdziwy asystent głosowy, którego możemy uznać nowożytną technologią tego typu dla rynku konsumenckiego. Siri. Została zaprezentowana wraz z premierą iPhone'a 4 i miała być wsparciem, miała być tym elementem przyszłości, który trafia do naszej kieszeni. Wsparciem w każdej chwili naszego własnego, personalnego asystenta, czy raczej w tym wypadku asystentki, ponieważ Siri bardzo długo nie dorobiła się męskiego głosu. I co? Tak naprawdę powinniśmy wszyscy używać dzisiaj Siri, a nie jak... Kto posiada iPhone'a? Tak zapytam. Czego tak było? Pogadamy sobie pewnie za chwilę, ale zanim to zrobimy, przedstawimy drugiego gracza, który na nowo rozbudził zainteresowanie asystentami głosowymi. W 2014 roku Amazon, firma, która próbowała wejść na rynek tabletów, nie udało się, próbowała wejść na rynek telefonów, nie udało się, postanowiła wystartować z własną kategorią sprytnych sprzętów. Zaprezentowała Amazon Echo. Amazon Echo był głośnikiem, który posiadał możliwość odtwarzania muzyki przez Bluetooth, dobrej jakości dźwięk, stosunkowo niską cenę, ale, co najważniejsze, asystenta głosowego, który był jego duszą i inteligencją. Może pozwolimy naszej bohaterce się przedstawić. Alexa, tell us about yourself. I'm Amazon's Alexa, designed around your voice. I can provide information, music, news, weather and more. Okej, Siri miała konkurentkę. I ta konkurentka stała się od niej znacznie, znacznie popularniejsza. Warto wspomnieć, kiedy już mówimy o Aleksie, że tak naprawdę ma ona polską matkę, babcię. Ciężko jest mówić o genealogii w kontekście technologii, ale tak naprawdę ten głos, który właśnie słyszeliście, to tak naprawdę nowa wersja Iwony. Ktoś był wraz z początkami YouTube'a polskiego, miał okazję oglądać wtedy to, co umieszczali Polacy w internecie? Tak, Iwona była wszędzie. Iwona była syntezatorem głosowym, który służył do różnych, często bardzo sprośnych dubbingów i śmiesznych filmików umieszczonych w sieci. W 2013 roku została kupiona przez Amazon i aktualnie jest jednym z najlepszych rozwiązań tego typu na świecie, wykorzystywanym zresztą w tych głośniczkach. Oczywiście nie chcę deprecjonować, nie była docelowo przeznaczona do sprośnych filmików, po prostu ludzie bardzo szybko ją zaadoptowali do tej roli. Była stworzona na potrzeby niewidomych jako syntezator głosowy. I jak widzimy po liczbach, tam gdzie Siri spada, tylko czasami wstając z kolan i znowu upadając, Alexa ciągle rośnie. Najbardziej rośnie w okresach świątecznych,
Ale widać, że jest to parę rzędów wielkości wyżej niż to, co można powiedzieć o zainteresowaniu Siri. Jeżeli oczywiście Google Search możemy traktować jako stan zainteresowania społeczności, trochę wydaje mi się, że możemy. Dlaczego więc Siri, będąc pierwszą, mającą za plecami dużą korporację, jaką była Apple, na najbardziej cool chyba w swoich czasach urządzeniu elektronicznym na świecie, nie odniosła takiego sukcesu? Wydaje mi się, że powody są dwa. Pierwszy z nich jest fakt, że Siri związana była z telefonem komórkowym. Tak naprawdę wrzucenie asystenta od telefonu komórkowego nie było jakimś wielkim poszerzeniem jego możliwości. Wiadomo, fajnie jest porozmawiać sobie z elektroniką zamiast klikać po ekranie, ale jednak wszystko to, co mogła zrobić Siri, można było zrobić samodzielnie. Nie było tutaj jakiejś nowej funkcjonalności, która otwierała przed nami nowe możliwości. Amazon podszedł do tematu inaczej. Jak już wspomniałem, Amazon osiągnął porażkę w wszelkich sprzętach elektronicznych poza Kindlem. W związku z tym wymyślił sobie nową kategorię. Stworzyć system operacyjny dla naszego domu. Alexa i głośniki Echo trafiły do użytkowników w momencie, kiedy smart domy stawały się powoli czymś więcej niż gimmickiem, rzeczywistością. I zaczęły służyć do gaszenia światła, do puszczania muzyki i do zadawania casualowych pytań. Jednak w dalszym ciągu przynosiły nowy kontekst. Nie rozmawialiśmy z telefonem komórkowym. Rozmawialiśmy z naszym salonem. Ale żeby było możliwe rozmawiać, trzeba mieć o czym porozmawiać. I tutaj wydaje mi się był drugi problem Siri. Siri była ekosystemem wyjątkowo zamkniętym. Apple wprawdzie własnoręcznie rozwijało jej możliwości, jednak wydawało się szybko stracić zainteresowanie i tak naprawdę Siri poza posiadaniem błyskotliwych dowcipów na niektóre predefiniowane wypowiedzi tak naprawdę nie dawała wiele więcej. Nie dawała też możliwości zewnętrznym deweloperom podpiąć się do niej, a również obsługa smart domu bardzo późno trafiła do jej możliwości. Co innego w wypadku Amazonu. Amazon, nauczony doświadczeniami z Amazon Web Services, stwierdził, że jeżeli chce, żeby ich głośniczek trafił pod skrzechy i stał się czymś interesującym, musi zaprosić deweloperów, żeby pomogli mu go rozwijać. I tak też zrobił. Stworzył bardzo wygodne doświadczenie dla osób chcących projektować nowe aplikacje przeznaczone na głośniczki, co pozwoliło mu bardzo szybko zasilić możliwości swojego sprzętu, ostatecznie stając się de facto standardem na tym rynku. Jak już mówiłem, Amazon odniósł sukces. Ludzie zaczęli, i to ludzie, którzy wcześniej nie byli bardzo zainteresowani technologią poza właśnie telefonem komórkowym, zaczęli dawać sobie Alexy jako prezenty świąteczne. W związku z tym wyścig ruszył. Amazon, idąc za ciosem, wyprodukował całą serię różnych urządzeń. Do standardowego Echo między innymi wielką popularność zdobyły Echo Dot, to jest ten głośniczek, który mam ze sobą, ale też kilka różnych sprzętów w tej kategorii. Inni gracze również postanowili nie być dłużni. Microsoft stworzył Cortanę. Cortana, najciekawszą rzeczą chyba w Cortanie, poza tym, że jest takim samym sukcesem jak Windows Phone, jest to, że Microsoft postanowił uderzyć w serca osób w zasadzie trochę takich jak ja. I kto wie, kim jest Cortana? Kto grał w Halo? Halo właściwie. Nikt nie grał w Halo. Masakra. Jest to seria gier ekskluzywnych na Xboxa należących do Microsoftu i jest to towarzyszka głównego bohatera z gry, która jest jego pomocniczą inteligencją. W związku z tym Microsoft postanowił wykorzystać markę gier, w której występowali asystenci głosowi, żeby tego też asystenta wprowadzić na normalny rynek. Trochę żal, że nie zaskoczyło, ale też nie mamy czego żałować. Cortana nigdy nie wyszła w Polsce i nigdy tak naprawdę nie próbowała wyjść chyba. Kolejnym graczem,
na rynku elektronicznym, który postanowił stworzyć swojego asystenta, był Samsung. Bixby pojawia się w jego wszystkich nowych flagowcach i jest w zasadzie bardzo podobny do tego, co robiła Siri i chyba odnosi w miarę podobny sukces. Raczej, mimo że smartfony są bardzo popularne, ludzie nie używają w szalony sposób Bixby'ego. Niestety. Apple również w momencie, kiedy stwierdziło, że ta kategoria zaskakuje, postanowiło wypuścić smart speaker. Uwolnić Siri z telefonu komórkowego, tworząc HomePoda. HomePod jest po prostu sprytnym głośnikiem, który posiada w środku Siri. Z jej wszystkimi zaletami, czyli byciem zabawną, czarującą asystentką w stylu Apple'a, z wadami. Bo chociaż w tym momencie Apple troszkę się otworzył, jednak w dalszym ciągu nie jest tak otwarty na zewnętrznych deweloperów, jak choćby Amazon czy Google, o którym za chwilkę będziemy mówić. Zaletą HomePoda jest to, że posiada naprawdę fantastyczny dźwięk. Dobra, ale tak już obiecałem wam dwóch asystentów, na których się będziemy skupiać. Drugim z nich jest Google Assistant. Google Assistant nie jest pierwszym podejściem tej wielkiej korporacji do tematu asystentów. Pierwszym z nich był Google Now. Google Now wyszło niedługo po tym, jak na rynek trafiła Siri i był odpowiedzią Google'a na konkurentkę z Apple'a. Jego rolą nie była komunikacja głosowa. On raczej miał być asystentem w telefonie, który agreguje nam informacje z wielu źródeł, typu na przykład e-maile, kalendarz, jakieś dodatkowe widgety i na błysk oka daje nam jasne informacje o rzeczach, które według niego powinny nas teraz interesować. Muszę przyznać, że Google Now był projektem, który był całkiem udany. Na przykład w momencie, kiedy trafialiśmy do jakiegoś obcego miasta na wakacjach, pokazywał nam, co tam warto zobaczyć i co warto zjeść. Także kontekstowość wychodziła Google'owi całkiem nieźle. Jednak projekt ten został dyskontynuowany, kiedy Google zapowiedział na swojej konferencji Google I.O., bodajże w 2014 roku, że tak naprawdę następcą Google Now będzie Google Assistant. Pełnoprawny konkurent dla Alexy. Pierwszą aplikacją, pierwszym sposobem użycia była aplikacja Google Allo, jeden z wielu tysięcy komunikatorów Google'a, który gdzieś na którymś etapie rozwoju tej firmy trafił na rynek. Jednak bardzo szybko wyszedł on w inne strony. Ponieważ Google wiedział, że telefony to nie jest komunikatory nie są jedynym miejscem, gdzie asystenta trzeba wrzucić. Google postanowił zadziałać bardzo, bardzo szeroko. Po pierwsze, głośniczki. To jest Google Home Mini. Oprócz tego Google wypuścił kilka innych propozycji, podobnych do tego, co znajduje się w katalogu Amazona. Ale nie tylko. Google już miało przewagę w pewnej kategorii, ponieważ posiadając najbardziej popularny system operacyjny na świecie, trochę żal tego nie wykorzystać. W związku z czym asystent bardzo szybko trafił do telefonów komórkowych, ale nie tylko. Również znalazł swoje miejsce w samochodach w Android Auto i to jest bardzo fajny sposób użycia asystenta głosowego. W zegarkach to już jest troszkę mniej fajny, ale tak naprawdę sam sposób użycia i chęć Google'a skoncentrowania się na zegarkach jest interesująca. Gorzej, że sama kategoria radzi sobie bardzo kiepsko w tej chwili. W słuchawkach, gdzie asystent może czytać nam powiadomienia podczas kiedy słuchamy muzyki, czy też w telewizorach, gdzie możemy sterować tym, co oglądamy, czy też na przykład prosić głośniczek, żeby puścił coś na bardzo popularne urządzenia typu Chromecast. Tak więc widzicie, Google poszedł szeroko i w pewnym momencie wraz z Alexą postanowili, żeby również rozszerzyć troszkę pattern użycia, nie tylko na voice, ale też na ekran. Tworząc kategorii Smart Display, sprytnych wyświetlaczy, ona jest raczej w tej chwili mocno niszowa, ale pokazuje pewien kierunek. Ponieważ mówimy o tym, że asystenci są głosocentryczni. Wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda. Głos jest tutaj tylko medium,
świecie, w którym tak naprawdę mamy mnóstwo skomplikowanych interfejsów, które zabierają nam dużo czasu, dużo naszej uwagi, asystenci głosowi, czy ogólne rzecz mówiąc asystenci, mają jedną niesamowitą przewagę. Są deklaratywni. Bardzo łatwo możemy poprosić ich o konkretne rzeczy. A dobre aplikacje na asystenty głosowe są projektowane tak, żeby nie wymagać od nas wykonywania szeregu różnych komend, tylko raczej na celu jest jak najszybsze dostarczenie nam tego, co nas interesuje, tworząc iluzję tego, że rozmawiamy z żywym człowiekiem. Dobra, powoli będę zwijał tą kategorię, ale i będziemy przechodzić troszkę więcej o deweloperskich rzeczy. Aczkolwiek chciałbym wspomnieć jeszcze jedną ważną z naszej perspektywy rzecz. Google jest znacznie bardziej ambitnie podchodzący do tematu niż Amazon. O ile Amazon wchodzi z Alexą głównie na rynki, na których zajmuje się również e-commerce polskim, więc mamy potencjał i idziemy w fajnym kierunku, tak naprawdę asystent dostępny jest tylko i wyłącznie na telefonach i słuchawkach. Nie ma go w najważniejszej kategorii głośników. Z nimi w dalszym ciągu musimy rozmawiać po angielsku. Dobra, powoli myślę, że wystarczy nam rysu historycznego. Zajmiemy się teraz pogadaniem o tym, do czego tak naprawdę my jako deweloperzy możemy asystentów używać. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym Wam opowiedzieć, jest zdefiniowanie, w jaki sposób użytkownicy mogą w ogóle dowiedzieć się o naszych aplikacjach. Ponieważ firmy te różnią się troszkę podejściami. W wypadku Google'a jest to bardzo deklaratywny tryb. Google nie promuje raczej używania trybu takiego jak w telefonach komórkowych, gdzie instalujemy aplikację i potem jej używamy. Google nie ma typowego marketplace'u. Sugeruje raczej, żebyśmy używali konkretnych komend, które on będzie przekierowywał do aplikacji. Nie ma czegoś takiego, że cokolwiek w naszym ekosystemie instalujemy. W Alexie jest troszkę inaczej. Przez długi... Nie doświeciła się? Nie doświeciła się, dobra. Przez długi okres tak naprawdę każdego skilla, którego chcieliśmy używać, musieliśmy zainstalować. Zwykle przez przeglądarkę webową. Aktualnie się to trochę polepszyło i Alexa już jest w stanie... już się zaświeciła, także ona cały czas nas słucha. Alexa... Dobra. Jeszcze raz. To urządzonko, o którym teraz mówimy i nie chcemy, żeby nas podsłuchiwało, ono pozwala już na uruchamianie konkretnych aplikacji bez wcześniejszego instalowania, typu Alexa, open 3 questions. Welcome back. Here is your first question. The topic is pop culture. It is worth 5 points. Who directed the 2012 Alexa. movie Prometheus? Stop. Thank you for participating. To jest You can przykład get a aplikacji. daily dose of trivia by asking for 3 questions. Jest to przykład aplikacji, której nigdy nie zainstalowałem. Po prostu poprosiłem Alexę, losując te 3 pytania i trafiłem, że taki skill rzeczywiście istniał. Jednak zwykły flow, taki odkrywania aplikacji, to jest wejście na stronę internetową, kliknięcie przycisku instaluj i dopiero później użytkowanie. Dobra, pogadaliśmy sobie w jaki sposób tak naprawdę możemy odkrywać te aplikacje, jakie są te 2 różne podejścia. Porozmawiajmy, jakie paterny użycia oba urządzenia wspierają. I jako demo tak naprawdę w dzisiejszej prezentacji będzie mi służyła głównie Alexa. Alexa Dot ma tą zaletę nad głośniczką od Google, że posiada jacka, więc mogłem go puścić przez głośniki zewnętrzne. Jednak to, co możemy z nimi zrobić, jest bardzo, ale to bardzo podobne. Zacznijmy od pierwszego bazowego flow. Alexa, open Direct Flow. Hello from IT Academy. You don't have events today. Tak naprawdę jakiś event dzisiaj mamy, ale kwestia jest taka, że tak naprawdę głównym trybem jest to, że prosimy, żeby Alexa czy też Google otworzyli jakiegoś skilla i ten skill nam odpowiada. To jest taka najbardziej trywialna aplikacja, którą można napisać dosłownie w kilku linijkach, co Wam pewnie potem pokażę.
ale powiedzmy, że to nie byłoby jeszcze nic fajnego. Tak naprawdę ciekawą rzeczą jest to, że my z naszym asystentem możemy sobie pogadać w dłuższej konwersacji. Alexa, open replay flow. Welcome to IT Academy Reply Flow. What do you want to do? I want to book a ticket. Your ticket for the next IT Academy was booked. Jak widzieliście, tak naprawdę po otwarciu aplikacji głośniczek nie przestał reagować. On zaczął słuchać, czekając na następne komendy, prowadząc mnie niejako przez to, w jaki sposób powinienem go używać. Tego typu konwersacje mogą być dłuższe, mogą być znacznie bardziej rozbudowane, na przykład pozwalając mi na kilka opcji. Jednak potencjał, jak widzicie, jest tego typu. Tak naprawdę w każdej chwili ciąg nie jest przerwany i możemy kontynuować naszą rozmowę, aż osiągniemy jakiś konkretny rezultat. Jednak rzeczą, która była dosyć niezgrabna w tym wszystkim, tutaj przejdziemy, był fakt, że musiałem tego skilla najpierw otworzyć, zanim mogłem zrobić z nim cokolwiek innego. W realnym życiu raczej chcielibyśmy, zwłaszcza jak już używamy aplikacji od pewnego czasu, raczej chcielibyśmy przejść do sedna. I do tego pozwala nam tak zwany flow intencji. We flow intencji komunikujemy się z głośniczkiem, mówiąc konkretną akcję, którą chcemy zrobić. Alexa, tell replay flow I want tickets. To send and receive messages, Okay. first Okay, stop. register in your Alexa Alexa, app. stop. Jak widzicie, przejęzyczyłem się, co sprawiło, że już nie zrozumiałem je bardzo dokładnie. Alexa, tell replay flow I want tickets. Your ticket for the next IT Academy was booked. I teraz zadziałało wszystko OK. Jak widzieliście, ominąłem początkową fazę otwarcia aplikacji i poszedłem od razu do konkretnej intencji, którą chciałem wykonać. I te 3 flowy są tak naprawdę solą ziemi tworzenia asystentów głosowych. Dodatkowo, tutaj mamy przykład, jak ta cała komunikacja występuje. Dodatkowo, w wypadku Alexy mamy jeszcze jeden tryb. Tryb notyfikacji. On nie jest wspierany przez Google. Jeżeli Alexa od któregoś skilla, którego zainstalowaliśmy i którą pozwoliliśmy wysyłać notyfikacje, dostaje jakąś wiadomość, zapala się na odpowiedni kolor, a w przypadku tego głośniczka akurat zielony, co oznacza, że jest gotowa, żeby podzielić się z nami informacjami. Akurat nie mam żadnej notyfikacji, ale jakbym miał, całość odbywałaby się mniej więcej w taki sposób. Alexa, what are my notifications? You don't have any notifications. Jeżeli takie notyfikacje bym posiadał, Alexa poinformowała mi, że jest i zasugerowała mi, że może ją odczytać. Dobra. Myślę, że w miarę macie teraz świadomość, jakiego typu akcje można wykonywać z naszymi głośniczkami. Pogadajmy teraz o bebechach. Co tam tak naprawdę dzieje się, kiedy mówimy te śmieszne komendy do Alexy? W bardzo luźny sposób podzieliłem flow, który się odbywa, na 3 fazy. Fazę głosu, powiedzmy, fazę intencji i fazę logiki biznesowej. To nie jest jakaś fachowa terminologia, pozwoli mi to na pewną klamrowość tej prezentacji. Pierwszą, o której będziemy mówić, jest warstwa głosu. Tutaj pojawi się ważna informacja. Te głośniczki tak naprawdę nie słuchają nas cały czas. Dopiero w momencie, w którym powiemy wake word, czyli w wypadku Alexy będzie to Alexa, w wypadku Google'a będzie to OK Google or Hey Google, zapalają się one na zielono, niebiesko, czyli informują nas o tym, że zaczynają słuchać. Alexa, teraz możesz. Zaczynają nas słuchać i prześwitują, co tak naprawdę powiedzieliśmy jako ciąg dalszy. Tą wiadomo, tak naprawdę na głośniczku nie dzieje się praktycznie nic innego. W momencie, w którym nasz głos zostaje nagrany, trafia on do chmury, gdzie przechodzi następujące fazy. Pierwszą z nich to jest speech to text, czyli ten binarny dźwięk, który
został nagrany przez głośniczki urządzenia, zostaje przetworzony na tekst. Następnie zostaje on rozbity przez systemy procesowania języka naturalnego, machine learningowe modele, które mają na celu rozbicie tego dźwięku na sensowną, gramatyczną całość. Następnie mamy okazję przeprocesować ten request przy pomocy wspomnianej już logiki biznesowej, o której za chwilę, i wypluć go do głośniczka również w formacie tekstowym, żeby głośnik był w stanie to przeczytać. Ogólnie to mniej więcej dzieje się w całym flow'le i co ciekawe, dzieje się to bardzo, bardzo szybko, ponieważ żeby zachować ciągłość komunikacji i żeby nie było przerwy, ponieważ zepsułaby ona totalnie iluzję rozmawiania z żywym człowiekiem, czas takiej odpowiedzi trwa około sekundy, zwykle krócej, dzięki czemu tak naprawdę nie tracimy koncentracji. Następną fazą, o której będę chciał powiedzieć, jest faza logiki biznesowej. W ramach logiki biznesowej jest logiką biznesową, nazwijmy w tym wypadku wszystko, co tak naprawdę nasz skill potrafi i nie jest związane bezpośrednio z głośniczkami. Na przykład chcemy zintegrować się z API kalendarza firmowego, żeby odczytać zbliżające się eventy, które się w nim znajdują. Tak naprawdę to, co robimy, kiedy odpalamy jakąś komendę na głośniczku, to triggerujemy konkretną funkcję typu serverless. Kto kojarzy serverlessy? One są ostatnio modnym terminem. Dobra, czyli widzę, że nie wszyscy, także postaram się wyjaśnić. Zaczęliśmy tak naprawdę, mamy serwery, które są on-prem, czyli są po prostu serwerami stojącymi gdzieś komuś w szafie albo w serwerowni prywatnej firmy. Następnie kategorią, która ułatwia troszkę administrowanie tym wszystkim, jest Infrastructure as a Service. Czyli ten serwer nie stoi u nas w serwerowni, tylko stoi w serwerowni u jakiejś firmy, która nim zarządza i go administruje. Następnym poziomem abstrakcji, który dają nam dostawcy chmurowi, jest Platform as a Service. Czyli dostajemy już na przykład zainstalowaną instancję z JVM-ką i wszystkimi bibliotekami, która pozwala nam uruchomić dowolną aplikację Java. Najwyższy poziom abstrakcji, który w tej chwili osiągnęliśmy, to jest tak zwany Function as a Service. Czyli my tak naprawdę już nawet nie przejmujemy się samą działającą aplikacją i jej skalowaniem. To, co nas interesuje, to, że na konkretny input funkcja ma odpowiedzieć konkretnym outputem. Tego typu funkcje używane są w różnych zastosowaniach, typu na przykład transformacji obrazu, przechwytywanie jakichś eventów, przepychanie ich dalej, a także prostą logikę biznesową. I w wypadku sprzętów IoT, a zwłaszcza głośniczków, tak naprawdę są idealnym rozwiązaniem, ponieważ mogą się w dowolny sposób skalować, przechwytywać konkretny input użytkownika, w tym wypadku komendę, i wypluwać bardzo konkretną odpowiedź, która zostanie przeczytana przez głośniczek. W wypadku Amazona usługą, która pozwala na to, jest Amazon Lambda. W wypadku Google'a jest to Firebase Function. Firmy, oprogramowanie, które stworzone zostało przez firmę Firebase, kupioną przez Google'a w 2013 roku i aktualnie stanowiącą trzon niejako ich rozwiązań cloudowych. Tak. Zarówno Node.js, Alexa, jak i Google Assistant chcą jak najłatwiej ułatwić tworzenie... I don't know that one. Tak, chcą jak najbardziej ułatwić deweloperom tworzenie aplikacji. W związku z tym w wypadku Alexy dostarczają Node.js, SDK napisane w Node.jsie, pozwalającym nam na procesowanie tego wszystkiego, co chcemy robić z naszą aplikacją. W wypadku Google'a dodatkowo mamy jeszcze Java i Kotlina, ponieważ, jak wspomnieliśmy, asystent jest mocno związany z ekosystemem androidowym, który przyjął Kotlina jak swojego. Także w związku z tym mamy również Java i Kotlina. Stosunkowo niedawno, bo chyba bodajże od początku roku. Jeśli nie, to jakiś, powiedzmy, końcówka zeszłego. Najprostszy skill, który możemy napisać, wygląda mniej więcej tak. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. To jest akurat aplikacja stworzona na potrzeby Google Asystenta. W Alexie wyglądałoby to bardzo podobnie. Jest to jeden z niewielu fragmentów kodu, który zobaczycie w tej prezentacji, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Actions, pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to musimy zainicjalizować nasze SDK. W drugim kroku musimy podpiąć go jako handler tej funkcji, o której mówiliśmy, Function as a Service. On będzie tak naprawdę procesował zarówno input, jak i output tej funkcji. Trzecia rzecz, musimy zdecydować, co mają robić nasze intencje. W tym wypadku nasza intencja przeczytałaby tylko i wyłącznie Hi from the IT Academy na główny intent, czyli intent otwarcia aplikacji. I tak naprawdę wszystkie bardziej skomplikowane rzeczy, typu tworzenie zapytań do serwera, typu rozbudowywanie na przykład sesji, komunikacja z bazą danych, co jest możliwe, byłyby tak naprawdę nabudówką na tym bardzo prostym flow'le. Dobra, wspomniałem już słowo intencje, więc teraz o intencjach sobie porozmawiamy. Warstwa intencji. I tutaj pojawia się tak naprawdę większość innowacji, które przynoszą asystenci głosowi. Cała ta warstwa maczowania głosu i tworzenia z niego konkretnego inputu do naszych funkcji. Każdy skill musi posiadać coś, co się nazywa Invocation Model. Invocation Model jest deklaracją tego, co nasz skill potrafi, jakie ma intencje, jaką ma również nazwę. Invocation Name jest to sekwencja, której używamy do dispatchowania requestów do naszego skilla. Intenty zaś to są konkretne akcje, które nasz skill posiada. Zobaczmy sobie, jak mniej więcej przebiega, co się dzieje w momencie, kiedy my mówimy jakieś komendy. Na przykład załóżmy w bardzo prostym skillu, że chcemy zamówić pizzę. Więc prosimy Alexę, żeby poprosiła Pizza Portal o zamówienie dla nas pizzy. Nasz request trafia do życzonej warstwy intencji, zostaje tam sparsowany przez mechanizm speech to text, jest w niej w jakiś sposób przekładany. Do Alexy trafia konkretna informacja, że taki był intent użytkownika i Alexa jest w stanie zamówić pizzę. W przypadku Google'a odbywa się to dokładnie tak samo. Rozbijmy sobie tą sekwencję na poszczególne części, żeby wyjaśnić, z czego ona tak naprawdę jest zbudowana. Pierwszą rzeczą jest tak zwany wake word, czyli słowo, które uruchamia nasłuch głośnika i powoduje, że dalsze komendy będą przekazywane do serwerów. Następnie mamy operację. Jeżeli chcemy otworzyć skilla od samego początku, od tej naszej głównego activity w nim, mówimy open. Jeżeli chcemy otworzyć konkretną intencję, tak jak w wypadku tego intent flow, o którym mówiłem, gdzie zamawialiśmy bilety, możemy powiedzieć tell, launch, ask, wiele innych rzeczy. Tak naprawdę ważne jest, żeby użytkownik posługiwał się tym, co będzie dla niego najwygodniejsze. Musimy, jak mówię, najważniejsza w tym wszystkim jest wspomniana już iluzja rozmawiania z żywym człowiekiem. Pizza Portal to nasze invocation name, czyli w momencie, kiedy Google czy Alexa usłyszy słowo invocation Pizza Portal, wie, w którą aplikację ma przekierować dalszą komendę. Ostatnia zaś część to tak zwany utterance, wypowiedź. I on służy do zmaczowania, który intent ma zostać odpalony. To była ta sekcja, którą zaznaczyłem tutaj na czerwono. Jak widzicie, intent typu pizza ma być uruchomiony, kiedy Alexa czy Google usłyszy I want to order pizza. I tak naprawdę aplikacja nie dostaje głosu. Warstwa głosowa, o której przed chwilą mówiliśmy, jest dla niej totalnie przezroczysta. To, co dostaje nasza funkcja serverless, to po prostu taki oto brzydki, skomplikowany JSON. W tym JSONie jest informacja, który intent ma być odpalony, przez jakiego użytkownika, w ramach jakiej sesji, wszelkiej maści metadane, które potrzebne są do utrzymania pełnego flow. I to, co tak naprawdę jest wypluwane przez naszą logikę biznesową, to taki oto response, gdzie deklarujemy w bardzo prosty sposób, jaki komunikat ma być przeczytany przez głośniczek.
Oczywiście znowu pojawi się tutaj słowo iluzja rozmawiania z prawdziwym człowiekiem. Tak naprawdę, kiedy rozmawiamy z kolegą, to czasem i chcielibyśmy, żeby on dla nas zamówił pizzę, to czasem powiemy I want to order pizza, czasem to bring me favorite pizza, a czasem po prostu I'm hungry. I liczymy, że nasz najlepszy przyjaciel tak naprawdę nas zrozumie. Oczywiście w tym wypadku mówimy do niego raczej po polsku, nie po angielsku, ale myślę, że rozumiecie, o co chodzi. I tak naprawdę liczymy, że asystent zrobi dokładnie to samo. Nie chcemy musieć deklarować, że osobnych intencji dla każdej z tych komend. Tak naprawdę liczymy, że niezależnie, który z tych wariantów się pojawi, nasza funkcja dostanie dokładnie taką samą intencję. I zamaczowanie tego typu sampli, bo tak naprawdę jako deweloper przekazujemy kilka sampli, zarówno Google, jak i Amazon, tak naprawdę jego zadaniem jest zmaczować je w odpowiedni sposób do naszych intencji, domyśleć się, o co użytkownik prosił. Im więcej sampli przekażemy, tym będzie mu łatwiej, ale tak naprawdę niewymuszone jest przez nas pokazanie wszystkich wariantów. Jak widzicie, niezależnie od tego, która wypowiedź została użyta, aplikacja zawsze dostała dokładnie tą samą intencję. Tutaj musimy pamiętać, ponieważ nasi asystenci nie są terminalem. To nie jest, tak naprawdę normalni ludzie, no chyba ci normalni ludzie są deweloperami, nie używają terminali. Oni raczej chcą, żeby magiczne rzeczy się działy. I tak właśnie musimy podchodzić do designu asystentów głosowych. W utrzymaniu tej iluzji pomaga nam coś, co się nazywa Speech Synthesis Markup Language. Podobnie jak Iwona, powstał on na potrzeby ludzi niewidomych, jednak biznes bardzo szybko zainkorporował go do rozbudowywania sposobów, w jaki wypowiadają się asystenci głosowi. Pozwala on nam na używanie specjalnych tagów XML, które dają sugestie asystentom, w jaki sposób konkretne partie wypowiedzi powinny być przeczytane. I spróbujmy sobie, jak to brzmi realnie. Alexa, muszę cię włączyć. Alexa, open syntax test. Alexa, open syntax test. Już się bałem, że się obraziła. Hi IT Academy. Now I will do a break. Now I will do something very special and custom. Do you hear me? I'm whispering to you. Google Assistant can't do that, so make it our little secret, okay? Now I will use custom sound. Now I will spell Academy character by character, ACADEMY. Now I will end with SpeechCon, abracadabra. Okej. Thank you. No, dziękujemy. Może to nie było najbardziej imponujące na świecie, ale tego typu smaczki, tego typu odrobina czułości wobec naszych użytkowników, którą wrzucimy w nasze skille, sprawi, że będą one brzmiały znacznie naturalnie. Ciekawym fragmentem tutaj było ostatnie abracadabra. Zarówno Google, jak i Amazon dostarczają zestaw słów, które są w specjalny sposób akcentowane, tak zwane speechcony. Na przykład może to być brawo, abracadabra, goodbye, rzeczy, które nie powinny być czytane w mechaniczny, robotyczny sposób, a raczej potraktowane zostać w specjalnym, dodatkowym, charakterystycznym dla człowieka akcentem. Jak widzimy, tak naprawdę nie zmienia użycie wszelkiej maści SSML-owych tagów praktycznie nie zmienia naszej odpowiedzi, po prostu w środku znajduje się odpowiedni XML-owy tag. W tym wypadku zatrzymanie wypowiedzi na 2 sekundy. Tutaj mamy przykład. Ostatnią rzeczą, o której będę mówił w kontekście tego, jak zbudowane są intenty, są tak zwane sloty. Sloty możemy rozumieć jak odpowiedź. Nie posiada teraz słowa pizza, posiada ono słowo pepperoni. I to pepperoni w tym wypadku jest slotem. Slot jest to specjalna część wypowiedzi, którą zaraz pokażę, jak jest definiowana, ale jest przekazywana do naszej aplikacji za pomocą zmiennej, którą możemy odczytać z tamtego wskazanego już JSON-a, prezentującego kontekst i pozwalającą nam na
odpowiednie handlowanie logiki, w tym wypadku zamówienie pizzy pepperoni. W naszym interaction modelu jest to definiowane poprzez zamknięcie którejś z części wypowiedzi w nawiasach klamrowych i zdefiniowanie w sekcji slots, jakiego typu jest dana zmienna. I tutaj pozwolę sobie pokazać, jak to wygląda w dokumentacji. Tak naprawdę zarówno Google, jak i Amazon dostarczają nam bardzo dużo różnych slotów. Od typowych slotów dotyczących rzeczy jak, że to jest data, że to ma być liczba, sugestii, że tutaj mamy mówić o numerze telefonu, po rzeczy dużo bardziej skomplikowane modele wyuczonych z zestawu sekwencji, o, teraz przejdziemy, jak na przykład Amazon Authors, gdzie mamy wyuczone już sekwencje, takie enumy tak naprawdę, posiadające zbiór większości autorów, o których ludzie mogą pytać, czy też serii książek, kanałów telewizyjnych, kolorów. Zarówno Google, jak i Alexa dostarczy nam bardzo dużo różnych już wyuczonych modeli, które pozwalają w płynniejszy sposób zdefiniować, czego tak naprawdę oczekujemy od użytkownika. I to, że on powiedział w dziwny sposób yellow, to jak chcemy kolor, to prawdopodobnie o kolor żółty nam właśnie chodzi. Tutaj przejawia się pewna część sztucznej inteligencji, która napędza te wszystkie głośniczki. Dobra. Pogadaliśmy sobie o tym, jak to wygląda i o ile możemy to wszystko napisać za pomocą kodu, o tyle zarówno Google, jak i Alexa, jak i Amazon dostarczają nam zestawy bardzo fajnych narzędzi do tego. Alexa dostarczy nam coś, co się nazywa Alexa Developer Console. Alexa Developer Console to jest w obecnych warunkach już praktycznie IDE do tworzenia skilli Alexowych, gdzie możemy definiować nasze intencje, możemy również definiować typy slotów, na przykład stworzyć jakiś customowy slot. Możemy również pisać kod naszej funkcji, więc na dobrą sprawę tego typu skilla można napisać bez wychodzenia z Alexa Skill Console. Nie wiem, to się może, mam nadzieję, że to się załaduje. AGH-owska sieć nie jest za szybka. Nie wiem, tak. Nic się nie zmieniło od czasów, kiedy to studiowałem. Trochę przykre. Także chyba nie zobaczymy, jak się załaduje nasz edytor kodu. Ogólnie kwestią jest, że pozwala nam na holistyczne podejście do tworzenia skilli, na przykład również tworzenie ciągów konwersacji. W wypadku Google'a mówimy o dwóch ważnych narzędziach tego typu. Pierwszą z nich, właśnie jeszcze jedna rzecz ważna, Alexa Skill Console posiada również symulator, który pozwala nam w warunkach laboratoryjnych sprawdzić, w jaki sposób Alexa zareaguje na niektóre nasze wypowiedzi, a także analityki wypowiedzi, gdzie możemy sprawdzić, jakie intenty zmaczują się na konkretne wypowiedzi. O, załadował się nam edytor kodu. Jak widzicie, mamy tutaj konkretną funkcję, która jest czymś wygenerowana przez Amazon i obsługuje też tego typu case'y, jak na przykład error handling, czy zakończenie sesji, wyjście z aplikacji w ładny sposób. Jest to najbardziej podstawowy, użyteczny skill, który możemy używać. Tutaj mamy symulator. To pokażę też, ale chyba się załadujesz. Dobra. Przejdźmy do Google'a, bo tutaj jest symulator otwarty. Google zamiast jednego miejsca, gdzie robimy wszystko, posiada takie miejsca dwa. Pierwsze z nich jest Actions on Google Console. Action on Google Console jest czymś, co możemy określić jako konsolkę do Marketu Play. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś wydawał jakąś aplikację na Androida. Jest możliwość, jest Android Play Market, posiada miejsca deweloperów, gdzie można zdecydować, do kogo jest przeznaczony dany skill, na jakie regiony geograficzne, jakie typy urządzeń. To wszystko odbywa się właśnie również w Actions on Google Console. Tutaj też mamy możliwość testowania różnego rodzaju inputów, a także zobaczenia, jak nasz skill będzie prezentował się na różnych urządzeniach. Ponieważ, tak jak mówiłem, Google ma trochę więcej kategorii, nie tylko głosowych komunikacji, lecz również na przykład telefony z Androidem i w nieco większym stopniu zainwestowali w jakieś proste komponenty graficzne, pozwalające na przedstawienie, jak całość ma wyglądać.
Oprócz tego Google posiada również bardzo potężne narzędzie nazwane Dialogflow. Dialogflow jest pokłosiem faktu, że Google w roku chyba 2017 kupił firmę API AI, która w epoce chatbotów postanowiła stworzyć najlepsze na świecie narzędzie do generowania flowów konwersacyjnych. Takich rzeczywiście naturalnych, posiadających możliwość tworzenia automatycznego wariantów, drzewkowego tworzenia konwersacji. Google kupiło ją, przemianowało na Dialogflow, zgodnie ze swoją nomenklaturą TensorFlowową i aktualnie służy ono jako centrum tworzenia różnego rodzaju skilli. Tak samo tutaj mamy różne intenty, entities, które są zaawansowaną formą slotów, bo o ile Amazon pozwoli nam tylko zdefiniować jakieś listy do naszych własnych slotów, Google pozwala nam uczyć własnych modeli maszynowych. Mamy też możliwość tworzenia wszelkiej maści integracji, oczywiście z prominentnym Google Asystentem na czele. Tak. Rzeczą, którą z dodatkowych toolingów chciałbym Wam również pokazać, jest Amazon Polly. Amazon Polly, pewnie po prezentacji pojawiłoby się pytanie, czy Alexa będzie mówić po polsku. Alexa nie będzie mówić po polsku na razie prawdopodobnie, ponieważ nie jesteśmy rynkiem, którym Amazon byłby zainteresowany, jednak jej polskie korzenie świetnie widać w usłudze Amazon Polly. Tak naprawdę Alexa już w tej chwili posiada głos, który potrafi mówić po polsku. Polskie głosy Aleksy, już tu są uśmiech. Ktoś, kto używał Iwonę, podejrzewam, rozpoznał naszą drogą panią. Także warstwa głosowa, warstwa syntezy mowy, nie dość, że się rozwinęła, to jest praktycznie gotowa na to, żeby wprowadzić ją do urządzeń. Kwestia tych wszystkich dodatkowych warstw, które są potrzebne, żeby cała usługa miała sens, plus oczywiście ekosystemu, bo ten również jest ważny. Dobra. Będziemy powoli zbliżać się ku końcówce, ale jest jeszcze parę rzeczy, które chciałem Wam pokazać. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, internet rzeczy był głównym z motorów popularności asystentów głosowych. I zarówno Google, jak i Amazon postanowili wykorzystać jak najbardziej pomóc temu rynkowi, dostarczając bardzo proste rozwiązania do tworzenia integracji ze swoimi narzędziami. Jednym w przypadku Amazonu jest to Alexa Voice Service, w wypadku Google Asystenta jest to Google Assistant SDK. Jest to naprawdę prosty sposób, żeby do płytki elektronicznej, która posiada głośniczek i posiada mikrofon, dołożyć całą tą obudowę wysyłania requestu do chmury i reagowania na odpowiedzi. Po prostu stworzenie naszego własnego głośniczka, który możemy integrować z dowolnym sprzętem. Jak ważne integracje są z punktu widzenia producentów telefonów, producentów asystentów, niech przemówi też fakt, że praktycznie wszystkie companion appy, czyli aplikacje, które instalujemy do telefonów, żeby współpracowały one z naszym asystentem, są aktualnie podzielone na pokoje. Widać, co jest tutaj centrum zainteresowania twórców asystentów. Jak mówiłem, zbliżamy się ku końcowi, więc odkopmy trupa zakopanego w ogródku. Monetyzacja. Ponieważ wszystko jest fajne, ciekawe, że to mamy, jednak jesteśmy homo economicus i pytamy, co nam z tego? Co możemy z tego mieć? Na ile ten ekosystem pomoże zarobić nam prawdziwe pieniądze? I przez długi czas był to spory problem, ponieważ w skillach zakazane są reklamy. Z punktu widzenia użytkownika jest to bardzo fajne, ponieważ nie chciałbym, żeby aplikacja o ciekawostkach o kotach sprzedawała mi cały czas Whiskas, ale z punktu widzenia zarabiania na aplikacjach na pewno nie jest to coś pożądanego. Google próbowało troszkę to obchodzić boczną furtką i na przykład sami w trakcie promocji filmu Piękna i Bestia dodawali spoty reklamowe do własnych skilli, jednak bardzo szybko odbiło się to rykoszetem. Ludziom pomysł się nie spodobał i nikt do tego konceptu już później nie wracał. Ciekawym sposobem obejścia tego ograniczenia jest reklama Burger Kinga. Swego czasu Burger King wykupił 10-sekundową reklamę w telewizji, podczas której powiedział, że wprawdzie nie mają czasu na opowiedzenie nam historii Whoopera, ale wiedzą, kto ma. Hey Google, tell about Whooper. I te głośniczki, które w wielu domach leżały pod telewizorami, nagle zaczęły czytać sekcję o Whooperze z Wikipedii. Google już poradziło sobie z tymi problemami,
ale pokazuje to, jak kreatywni potrafią być marketerzy z użyciem nowych technologii. Amazon, który bardzo mocno inwestuje w ten ekosystem w troszkę inny sposób niż Google, im zależy na tych zewnętrznych deweloperach w większym stopniu, przez długi czas, i bardziej powiem falowo, płaci twórcom najlepszych aplikacji. Na przykład twórcy 10 najlepszych gier są w stanie dostać regularne czeki od Amazonu. To są takie ad hocowe programy, tak samo jak ad hocowymi programami są na przykład darmowe konta na AWS-ie dla twórców aplikacji, czy też na przykład koszulki i czapeczki, bo i to próbowali. Jednak jako pierwsi postanowili też dać możliwość realnego zarabiania. Stworzyli, chyba też początkiem tego roku, na pewno bardzo niedawno, tak zwane in-skill products. In-skill products to są mikropłatności przedstawione dla asystentów głosowych. Możemy tam kupić jakieś konkretne na przykład rozdziały opowieści, czy też subskrypcje na nasze ulubione newsy, czy consumable, które możemy używać jako podpowiedzi w grach. Po prostu nasze konto amazonowe jest charge'owane i możemy dokonywać płatności już z poziomu asystenta. Niestety usługa ta jest dostępna na razie tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Także dziś deweloperzy w Polsce nie bardzo się połakomią. Podsumowując, ekosystem Alexy jest z punktu widzenia deweloperskiego chyba lepszy. Ja przynajmniej uważam, że jest bardziej dojrzały, bardziej Amazonowi zależy na tym, żeby ludzie pisali na aplikacje na ich głośniczki i ogólnie, co widać na przykładzie, ja też raczej używałem, ze względu na wygodę, jaką Alexa Skills Console pozwala na tworzenie prostych skilli, używałem ich podczas dzisiejszej prezentacji jako demo. Jednak podejście do Google'a jest chyba nawet trochę ciekawsze, ponieważ Google poszedł drogą nieco podobną do Apple'a, czyli my mamy jesteśmy AI first, bo Google przedstawia się już nie jako search first, a jako AI first firma i będziemy w stanie zapewnić naszemu asystentowi rzeczy, które ludzi będą jarać. I co jest prawdą, rzeczywiście całkiem nieźle im się to udaje, czego przykładem będzie Google Duplex, zaprezentowany w zeszłym roku na Google I.O., czyli możliwość wykorzystania asystenta do umówienia nas na przykład do fryzjera. Po prostu prosimy asystenta, żeby nas umówił i od tej pory asystent dzwoni. I próbuje znaleźć dla nas jakiś termin. I przez długi czas wszyscy myśleli, że to jest fake. Może przez pewien czas był. Usługa aktualnie ruszyła w Stanach Zjednoczonych, w kilkudziesięciu stanach. Także to rzeczywiście już działa. Możemy poprosić nas telefon, żeby umówił nas do fryzjera. Kolejną rzeczą, którą Google robi i która też jest ciekawym sposobem rozbudowywania swojego rynku, jest to, że stara się wrzucać asystenta praktycznie do wszystkich aplikacji w Androidzie, w których może. Asystent jest dostępny natywnie w mapach, w zegarku, w wiadomościach. Dzięki temu, że Google ma bardzo rozszerzony ekosystem, jest tutaj w stanie dołożyć asystenta do masy różnych urządzeń. Masy różnych usług, które już w tej chwili dostarcza ludziom. Czy to wystarczy, żeby wygrać z Alexą? Alexa chwilowo posiada większy udział rynku, jednak Google rośnie szybciej i muszę przyznać, że o ile jako deweloper świetnie czuję się z pisaniem rzeczy na Alexę, to jednak jako użytkownik częściej używam Google'a. I podejrzewam, że nie jestem jedyny. Także jeśli miałbym wybrać jedną z tych dwóch usług, wydaje mi się, że to nasze dzieci to Google'a będą prosiły, żeby wyłączył nam światło w pokoju. Także dziękuję wam wszystkim i zapraszam do pytań. Teraz jest chwila na zadawanie pytań. To czy ktoś z was ma jakieś pytanie do prelegenta? Dobrze, już idę. A jak jest z bezpieczeństwem? W sensie, jak zadbać o to, że tylko ty możesz wydać komendy i ci ktoś nie wyda pieniędzy z twojego urządzenia? To jest dobre pytanie, zarówno Google, jak i Alexa, przez długi czas był z tym problem. W tej chwili zarówno Google, jak i Alexa do skilli oznaczone jako secure mają tak zwany pin voice, czyli rozpoznają do 6 użytkowników, chyba na pewno Google do 6, Alexa też kilku użytkowników z unikalnym po prostu voice matchingiem.
nie pozwalając niepożądanych osobom używać głośniczków do celów, które, jak mówię, są secure, na przykład związane z płatnościami. Dobrze, to była druga osoba. Czy Google ma jakiś program współpracy z deweloperami albo startupami? Wspomniałeś, że Amazon płaci twórcom. Google w mniejszym stopniu to robi. Na pewno ma Google Advocates, czyli program partnerski dla deweloperów, którzy chcieliby pomagać, Google Developer Advocates się nazywa tak, którzy pomagają mu promować technologię. Oprócz tego Google też daje możliwość na przykład darmowych AdWordsów, darmowych przestrzeni w ichniejszym cloudzie dla deweloperów, którzy tworzą skille. Nie ma z tego co wiem niczego o wiele szerszego. Oni troszkę wybrali drogę Apple'a i im bardziej zależy na tym, że Google jest w stanie bardzo dużo rzeczy dostarczyć od siebie, takich zwłaszcza killer feature'ów, niż położyli nacisk na community. Amazonowi bardziej zależy po prostu na zewnętrznych deweloperach. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja tu mam też bardziej pytanie tak względem bezpieczeństwa. Czy powiedzmy Google albo Amazon, czy zapewniają, że powiedzmy te smart urządzonka nie będą podsłuchiwać w międzyczasie i na przykład później przypadkiem nie będą targetować w nas jakichś reklam? Czy to jest takie zaufanie, że oni powiedzą, o, zaufajcie nam na słowo, czy... Teoretycznie, jak dostaje się developer kity, to one mają rzeczywiście sprzętową blokadę na to, że bez wake wordu nie są w stanie się uruchomić, bo tam są dostarczone pewne developer kity. Teoretycznie nie powinny to wysyłać, aczkolwiek były już bugi software'owe, które sprawiały, że były wysyłane komendy nadmiarowe. W związku z tym bezpieczeństwem, to powiedzmy pewien poziom paranoi jest tutaj chyba całkiem dobry. Bo już mówię, zdarzały się przypadki, że głośniki wysyłały rzeczy bez wake worda. Okej, dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania? Mamy pytanie jeszcze z live'a na Facebooku. Zakładając, że podamy kilka przykładowych wypowiedzi dla intencji, ale użytkownik powie coś podobnego, ale nie takiego samego jak w przykładzie, czy Alexa domyśli się, jaka jest intencja? Tak, w większości przypadków się domyśli. Na tym polega cała magia tych modeli uczenia maszynowego. Jeżeli chcemy to sprawdzić, właśnie Alexa, bo Google na przykład tego nie ma, dostarcza nam tak zwany profiler wypowiedzi. Czyli możemy wpisać różne wypowiedzi, które inne użytkownik mógł powiedzieć i możemy zbadać w warunkach symulacyjnych, który intent Alexa by złapała. Także tak, ono się uczy i im więcej podamy sampli, tym więcej dodatkowych wariantów jest w stanie wygenerować. Się nasuwa kolejne pytanie. To indywidualne urządzenie uczy się swojego własnego modelu, czy też na przykład pobiera jakieś aktualizacje istniejących modeli z jakiejś globalnej sieci tych wszystkich urządzeń? Tak, to kosztuje 150 zł i jest bardzo głupie. Tak naprawdę jedyne co robi, to wysyła dane do chmury. W chmurze wszystkie głośniczki bazują na tym samym modelu. Są chyba trochę personalizowane, ale jest to tylko jakiś tam poziom, powiedzmy, per użytkownik w cyklu, które skiny najczęściej używał, gdzie ten dispatcher powinien trafić. Jest to używane po prostu dodatkowo. Ważną rzeczą jest tutaj to, że to tak anegdotką bardziej może niż ważną rzeczą, jest to, że kiedyś jak tworzyłem skilla, to cały wieczór uczyłem go dość customowego invocation name'a i na własne oczy widziałem, jak dobrze się uczył. Po paru godzinach, na początku nie rozumiał mnie w ogóle i maczował dziwne rzeczy, po paru godzinach byłem w stanie krzyknąć do niego z drugiego pokoju i się włączał. Także na własne oczy widziałem, jak te modele się uczą. Czy były spersonalizowane pode mnie? Nie wiem, możliwe. Ale na pewno jak próbowałem na innych ludziach, działało to znacznie lepiej niż zanim ja sam zacząłem feedować go tymi danymi. Więc naprawdę asystenta da się nauczyć bardziej customowych słów, żeby dobrze reagował. Czyli jednak każde urządzenie ma swój model. Nie, wszystko jest wysyłane do chmury i się dzieje w chmurze. No, ale to będzie, że w tej chmurze jest indywidualny model. W jakimś stopniu na pewno, ponieważ kwestia jest taka, że na przykład, tak jak z Google Search, każdy ma troszkę inne wyniki wyszukiwania. Tak, jak na jakiej warstwie na pewno. Starają się, podejrzewam, uczyć wszystkimi, na przykład jeśli mamy jakieś popularne słowa, to wiadomo, im więcej danych, tym lepiej będzie rozumiało się kolejne,
ale sama ta cienka warstwa też na pewno ma jakieś dodatkowe per użytkownik. Jak myślisz, jak długo będziemy musieli czekać na popularyzację WAI, między innymi Amazona i Google'a? Czy ten język polski to jest wystarczający czynnik? Bo na pewno umożliwia nam rozmowę z asystentem, ale żeby wykorzystać jego pełne możliwości, i tak musimy się przerzucić na język angielski. Czy sądzisz, że wprowadzenie języka to wystarczający czynnik, żeby WAI były popularne w swoim normalnym języku, czyli angielskim? Jeżeli chodzi o... pytanie było, rozumiem, o język polski, bo czy popularne są w języku angielskim? Tak, są popularne bardzo. Tak jak mówimy, 1/4 domów w Stanach, ludzi w Stanach w tej chwili posiada smart głośnik i był on najpopularniejszym prezentem świątecznym w zeszłym roku, głośniczki, także rzeczywiście ludzie kupują sobie je po prostu na prezenty i większość domów je posiada. Czy będą popularne w Polsce? Wydaje mi się, że trochę minie, aczkolwiek moja żona, która jest mocno techniczna, już nie wyłącza światła inaczej niż po prostu Google Asystentem, także to jakoś to działa, mimo że trzeba z nim porozmawiać po angielsku. Wyobrażam sobie, że jakby to działało po polsku, byłoby jeszcze lepiej. Wydaje mi się ciekawym, zwłaszcza jeśli chodzi o Google Asystenta, fajnym miejscem, który nauczy ludzi rozmawiać z maszynami, będą samochody, ponieważ jest to bardzo wygodny sposób, na przykład odpowiadania na wiadomości w samochodzie, taki system głośno mówiący, czy też zmieniania piosenki, wyszukiwania nawigacji. I ten pierwszy krok sprawi, że ludzie coraz bardziej będą zainteresowani tematyką. Jak wygląda proces, jak trudny jest proces dodawania takich nowych skilli w Google Actions komercyjnych? Podawałeś ten przykład Pizza Portal. Załóżmy, jestem zwykłą Pizza Portal. Tak, no załóżmy i chciałbym dodać takiego skilla. Jak ten proces wygląda, czy jest, jak długa jest, nie wiem, akceptacja ze strony Google'a, co możemy dodać, czego nie możemy. No po prostu jak to krok po kroku można było przeprowadzić. Dobra. Jest to dłuższe, jest to akceptacja nawet w Google, raczej na poziomie Apple'owskim niż Google Play'a. Nie wiem, czy mieliście dużo styczności z wrzucaniem aplikacji do Android Marketu. Ja kiedyś na hackatonie wrzuciłem aplikację, to był hackathon dotyczący beaconów. Wrzuciłem do Google Play'a aplikację, która po zainstalowaniu usuwała własną ikonkę, uruchamiała się przy starcie systemu i wysyłała powiadomienia. I Google to łyknął i rano była gotowa w markecie. Bez żadnej praktycznej weryfikacji. Coś, co było takim typowym prawie że wirusem. To przeszło. W tym momencie przestałem wierzyć w jakąkolwiek weryfikację po stronie Google'a. Jeżeli chodzi o Google Asystenta, ta weryfikacja jest długa i ciężko jest tak naprawdę przepchnąć skilla. Jeżeli używamy jakichś konkretnych nazw, raczej nas będą o to pytać, zwłaszcza w tej fazie, kiedy w Polsce jest tego niewiele. I nawet wypuszczenie bety wymaga akceptacji i śmieciowe bety nie przejdą. Nie, to się robi po prostu, to się robi przez Action Skill Console. O, może pokażę, jak to jest, gdzie to wygląda. Mamy tą Action Skill Console i tutaj jest release. Jak się coś załaduje na tym internecie magicznym. O, mamy submit proposal jakiegoś tego, wysyłamy to, mamy betę, mamy alfę, po prostu wysyłamy i dostajemy informację. Jeśli będziemy używali jakiejś nazwy, która jest nazwą własną, Google tłumaczy, że będzie nas musiał zapytać, czy posiadamy licencję i ten proces pewnie przedłuży się jeszcze bardziej. Na pewno jest to bardziej skomplikowany proces niż wrzucenie aplikacji do marketu, chociaż dawno nie wrzucałem niczego do marketu, nie wiem na ile to się utrudniło. W Amazonie też jest proces weryfikacji. Ja mam jeszcze jedno pytanie. A masz jakiś pomysł, jak ominąć podawanie reklam? Mam na myśli pewnego rodzaju marketing automation w głosie, bo żeby upowszechnić tych asystentów głosowych w dużych korporacjach, no ciężko mi jest to sobie wyobrazić, nie łącząc tego z pewnymi elementami marketingu. Czyli podawaniem w sposób sprytny, jakichś krótkich, kontekstowych jednak podpowiedzi co do oferty w ramach obsługowych procesów, jakie na przykład asystent będzie obsługiwał.
To zależy pewnie jak bardzo będzie, na ile to będzie związane z samym głównym skillem, bo jest możliwość na przykład dostania oferty menu restauracji, jeżeli coś tego byśmy chcieli robić. Prosimy na przykład Domino's, bo Domino jest pierwszą pizzerią, która weszła bardzo mocno w ten rynek i tam dostaje się ofertę, jest możliwość wzięcia tego w ten sposób. Amazon sam też daje możliwość kupowania rzeczy. No nie jest tak, że to nie jest dostępne, ale nie jest to typowe chamskie po prostu, raczej to jest content marketing, taki to bardzo raczej związany z całą aplikacją, niż to, że zaczniemy komuś nagle puszczać 30-sekundową wstawkę reklamową. Dlatego też ta weryfikacja jest taka długa, bo podobno rzeczywiście wszystkie te skille są testowane i czy nie posiadają tego typu próby obejścia tych granic. A, czyli jeżeli ja bym zaprojektował, powiedzmy, skilla w ten sposób, że on będzie wyzwalaczem pewnej akcji w zewnętrznym, drugim asystencie głosowym, takim chamskim, który będzie odtwarzał po prostu komunikaty marketingowe, to nie przejdzie. Oni to będą musieli przetestować. Oni to będą musieli przetestować, tak. Oni rzeczywiście to weryfikują. Mówię, to jest całkiem mocno weryfikowany proces, żeby tam nie było śmiecia. No nie rozumiem, dlaczego to blokują, szczerze powiedziawszy, ale... Ponieważ oni tłumaczą tak samo, jak notyfikacji na początku nie było. Ponieważ bali się, że ludzie w momencie, kiedy wejdą do tego wszystkiego i zaczną używać, dostaną nowe miejsce, które serwuje im reklamy i już nigdy nie wrócą. Bo nie będą chcieli mieć reklam, więc bardzo mocno od samego dnia po prostu zero była polityka braku reklam i braku jakichś komunikatów marketingowych. Ma być bez śmiecia, raczej wykonywanie bardzo konkretnych akcji. Więc takie mają po prostu podejście do tego, żeby ludzie nie potraktowali tego jako kolejnego słupa reklamowego. Okej, ja rozumiem, że to są tylko i wyłącznie warunki licencyjne Google'a i Alexa, nic więcej. Nic Nie. więcej. Dobrze, to dziękujemy za pytania. Przyjechała już pizza, więc zapraszamy do holu. Artur jeszcze zostaje chwilę z nami, więc jeśli macie jakieś pytania, to możecie śmiało do niego podchodzić. Dziękujemy.